Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie przedstawię Państwu historię Gazety Wyborczej, przez lata najważniejszego i najbardziej opiniotwórczego polskiego dziennika. Gazeta Wyborcza przez wiele lat skutecznie kształtowała polską rzeczywistość, zwłaszcza tą polityczną. Formowała poglądy i przekonania milionów Polaków. Trudno byłoby opowiedzieć naszą najnowszą historię, pomijając w niej rolę Gazety Wyborczej. I dlatego właśnie warto ją poznać. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Gazeta Wyborcza w czasach III RP była największym i najbardziej wpływowym polskim dziennikiem. Kształtowała poglądy i przekonania milionów Polaków. Decydowała o tym, jak wygląda polityka w naszym kraju i jakie decyzje w niej zapadają. Była pierwszym niezależnym od komunistycznych władz dziennikiem, który powstał na fali politycznych zmian, jakie zaczęły się w Polsce w 1989 roku. Wyrażała wtedy pragnienie wolności prasy wszystkich Polaków, ale ten kapitał utraciła. Polacy przestali ją dzisiaj czytać. W dużej mierze jest to zasługą Adama Michnika i jego politycznych wyborów, które dla większości Polaków były zdradą idei, o które w czasach komunistycznej Polski walczyła solidarnościowa opozycja. Tą diametralną różnicę w ocenie Naczelnego Wyborczej oddał przed laty Zbigniew Herbert, najwybitniejszy polski poeta XX wieku. W czasach komunistycznej Polski, gdy Michnik przebywał w więzieniu, Herbert zadedykował mu swój wiersz Msza za uwięzionych, oddając mu szacunek za walkę z komunistycznym systemem. W wolnej Polsce Herbert, widząc jak Adam Michnik, naczelny Wyborczej, lgnie do swoich dawnych wrogów, stwierdził: Michnik jest manipulatorem, to jest człowiek swojej woli, kłamca, oszust intelektualny. Ideologia tych panów to jest to, żeby w Polsce zapanował socjalizm ludzką twarzą. To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd. Ja uciekam przez okno z krzykiem. Ta różnica w ocenie Michnika może stanowić ramę historii Gazety Wyborczej. Zaczęła się ona dokładnie rankiem 8 maja 1989 roku. To właśnie wtedy jej pierwszy numer znalazł się wśród tytułów prasowych w kioskach w całej Polsce. Firmowana przez obóz Solidarności rozchodziła się jak świeże bułeczki, ale nie mogło to dziwić, bo Polacy po 45 latach panowania komunistycznego systemu pragnęli wtedy wolnej prasy. Na pierwszej stronie tamtego pierwszego wydania Gazety Wyborczej było przesłanie Lecha Wałęsy, lidera Solidarności. Na kolejnych stronach lista kandydatów do Sejmu i Senatu z ramienia Solidarności. 150-tysięczny nakład nowego dziennika zniknął w całości. Tak było również w następnych dniach, ale Gazeta Wyborcza nie musiała wówczas walczyć o czytelnika. To czytelnik walczył o nią. Było tak dlatego, że korzystała z ogromnego społecznego potencjału, jaki istniał wtedy w kraju. 4 czerwca 1989 roku Polacy mieli pójść na wybory z nadzieją, że będą one pierwszym krokiem prowadzącym do wolnej i demokratycznej Polski. To był naprawdę wyjątkowy czas i Gazeta Wyborcza z niego korzystała, budując swoją medialną potęgę.
Pomysł wydawania dziennika Obozu Solidarności narodził się we wrześniu 1988 roku podczas obrad przedstawicieli rządu i solidarnościowej opozycji w podwarszawskiej Magdalence. Jak bije, panie generale, za taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a pan minister spraw wewnętrznych? Te rozmowy były kontynuowane później w szerszej formule przy okrągłym stole i doprowadziły do zawarcia politycznego kompromisu pomiędzy stronami. To właśnie wtedy wśród przedstawicieli solidarnościowej opozycji pojawił się pomysł wydawania własnego dziennika prasowego. Nie wiemy tylko, kto konkretnie był autorem tego pomysłu i w którym dokładnie momencie został on wyartykułowany. Gdy 5 kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu, przywódca Solidarności Lech Wałęsa misję stworzenia takiego dziennika powierzył Adamowi Michnikowi. Ten wybór personalny nie mógł dziwić. Michnik, oprócz tego, że był intelektualistą i jednym z liderów obozu opozycji, miał też dziennikarskie doświadczenie, nabyte jeszcze w podziemiu. Ale aby stworzyć taki dziennik, potrzebne były pieniądze, dostęp do drukarni i papieru, który był wtedy towarem reglamentowanym. I wtedy z pomocą Michnikowi przyszedł szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych generał Czesław Kiszczak. Dzięki jego protekcji Michnik mógł zaciągnąć kredyt bankowy i otrzymał przydział niezbędnego papieru. Jedyną rzeczą, o którą nie musiał zabiegać Michnik, byli czytelnicy. Proces tworzenia Gazety Wyborczej zaczął się na początku kwietnia 1989 roku, kiedy zwołano pierwsze organizacyjne zebranie. W ten sposób Michnik zaczął kompletować swoją redakcję. Jego zastępcami zostali Helena Łuczywo i Ernest Skalski. W zespole znaleźli się również Anna Bikont, Seweryn Blumstein, Edward Krzemień, Ewa Milewicz, Piotr Pacewicz, Jerzy Jachowicz, Stanisław Remuszko, Joanna Szczęsna, Stanisław Turnał, Lidia Ostałowska, Juliusz Rawicz, Tomasz Burski, Krzysztof Leski, Danuta Zagrodzka, Małgorzata Szejnert i Jacek Żakowski. Ale decydującą rolę w tym zespole odgrywali byli działacze Komitetu Obrony Robotników z Michnikiem na czele, w większości żydowskiego pochodzenia. To oni narzucili linię polityczną dziennika. Tropienie ksenofobii, antysemityzmu, zagrożeń ze strony Kościoła i prawicy stało się jej najważniejszym elementem. Pierwsza siedziba redakcji mieściła się w lokalu przy ulicy Iwickiej w Warszawie. To tam odbywały się pierwsze zebrania redakcyjne, ale nie miały one zbyt wielkiego znaczenia, bo o wszystkim decydowała Helena Łuczywo, która nadawała ostateczny kształt każdego numeru gazety. Adam Michnik, pomimo tego, że był redaktorem naczelnym, był kimś w rodzaju komisarza politycznego gazety i decydował o jej politycznym zaangażowaniu. Z upływem czasu środowisko Gazety Wyborczej ulegało wewnętrznej konsolidacji i stało się ideowo i politycznie bardzo zwarte. Przejawem tej zwartości były słowa Piotra Pacewicza, który swoje wystąpienia zawsze zaczynał od słów: my, ludzie Gazety Wyborczej. W założeniach programowych Gazeta Wyborcza miała być organem prasowym obozu Solidarności, ale tak było tylko na początku. Po wyborach z 4 czerwca 1989 roku zaczęło się to szybko zmieniać. Stało się tak z powodu ambicji politycznych samego Michnika, który postanowił zostać demiurgiem polskiej polityki i ją na bieżąco kreować. Już 3 lipca 1989 roku w swoim sztandarowym artykule Wasz prezydent, nasz premier, Michnik, nie zważając na stanowisko Solidarności, opowiedział się za prezydentem z PZPR i premierem z opozycji.
Tydzień później zrobił kolejny krok w tym kierunku. Nie uzgadniając z nikim, pojechał do Moskwy na rozmowy z szefem Wydziału Zagranicznego sowieckiej KPZR Jurijem Graczowem. Było już jasne, że dziennik Michnika coraz bardziej oddala się od obozu Solidarności. W drugiej połowie 1989 roku gazeta weszła w otwarty konflikt z Solidarnością, pomimo tego, że nadal korzystała z jej szyldu. Ten konflikt był częścią tzw. polskiej wojny na górze, jaka wybuchła na początku 1990 roku. Jej stronami byli obóz Lecha Wałęsy i obóz popieranego przez Gazetę Wyborczą premiera Tadeusza Mazowieckiego. Ta wojna była wynikiem konfliktu pomiędzy solidarnościową lewicą z Michnikiem na czele, a solidarnościową prawicą, której liderem został wówczas Jarosław Kaczyński. Stało się tutaj tyle, że sądzę, że warto przeprowadzić najpierw małą inwentaryzację tego. Ten ostatni w lutym 1990 roku zarzucił rządowi Mazowieckiego zbyt powolne realizowanie programu politycznego Solidarności. Apogeum tej wojny nastąpiło 24 czerwca 1990 roku podczas obrad Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, podczas których doszło już do otwartej wymiany ciosów pomiędzy stronami. Dziś tu na tej sali demokracja polska znalazła się w niebezpieczeństwie. Michnik krzyczał wówczas do swoich przeciwników: jesteście świniami. W efekcie tego Komisja Krajowa Solidarności podjęła we wrześniu 1990 roku uchwałę o odebraniu Gazecie Wyborczej prawa do posługiwania się logiem związku i hasłem „Nie ma wolności bez Solidarności”. To był ostateczny rozwód gazety z Solidarnością. Od tej pory wyrażała ona już tylko własną wizję polityczną, a raczej wizję polityczną Adama Michnika. To wszystko wymusiło zmiany organizacyjne w Gazecie Wyborczej. Formalnie była ona własnością spółki Agora, zarejestrowanej przez Andrzeja Wajdę, Zbigniewa Bujaka i Aleksandra Paszyńskiego. W maju 1990 roku do grona udziałowców Agory dokooptowano Annę Bikont, Stefana Bratkowskiego, Tomasza Burskiego, Zofię Bydlińską, Zofię Floriańczyk, Wojciecha Kamińskiego, Edwarda Krzemienia, Tomasza Kluczborskiego, Krzysztofa Leskiego, Grzegorza Lindenberga, Helenę Łuczywo, Adama Michnika, Piotra Pacewicza, Piotra Niemczyckiego, Juliusza Rawicza i Ernesta Skalskiego. W ten właśnie sposób gazeta stała się własnością pracujących w niej dziennikarzy i zaczęła realizować swoją misję szerzenia prawdy na temat Polski i całego świata. Tłumaczyła na bieżąco wydarzenia polityczne i społeczne w kraju. Straszyła wyimaginowanymi zagrożeniami. Mówiła o tym, co jest dobre, a co złe, nad czym warto się pochylić i o czym jak najszybciej należy zapomnieć, aby, jak mówił Michnik, nie obudzić demonów przeszłości. Gdy w 1992 roku pojawiła się szansa na przeprowadzenie lustracji, zaczęła straszyć Polaków nowym apartheidem, jak ujął to Lesław Maleszka, były tajny współpracownik komunistycznej SB, zatrudniony w gazecie. Gdy powstał Instytut Pamięci Narodowej, przestrzegała przed grzebaniem w życiorysach i manipulowaniem historią. Gdy wyartykułowano postulat rehabilitacji pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, Gazeta Michnika apelowała do Polaków, aby nie robili z niego bohatera, bo grzebał ludziom w szufladach. Gazeta Wyborcza deprecjonowała polskich bohaterów, stawiając na piedestale ludzi zbrukanych komunistyczną przeszłością. Generał jest facet. To jest polski facet. To jest polski
prymitywny, banalny patriota. Straszyła ksenofobią, antysemityzmem, ostrzegała przed archaicznym patriotyzmem i przywiązaniem do Kościoła. Wywierała presję na polityków, dziennikarzy, pacyfikowała środowiska. Tworzyła przy tym zakłamaną historię, której częścią miała być napisana przez Michnika historia polskiej drogi do wolności. Mówiła ona, że przy okrągłym stole usiedli naprzeciw siebie ludzie, których dzieliło wszystko. Nie znali się, nie szanowali, nie ufali sobie i do tego szczerze się nie znosili. Ale dla jednych i drugich był to egzamin z patriotyzmu i odpowiedzialności za Polskę. Słuchaj, odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz. W ten właśnie sposób Gazeta Wyborcza kształtowała poglądy milionów Polaków, które przestały samodzielnie myśleć. Jak już wspomniałem, historia Gazety Wyborczej dzisiaj zmierza już do końca. Polacy nie chcą jej czytać i jej nie potrzebują. W prawie milionowego nakładu w czasach swojej świetności jej sprzedaż stopniała ostatnio do niespełna 40 000. Jej głos nie ma już znaczenia. Nawet głos jej twórcy Adama Michnika nic nie znaczy, bo jak ujął to kiedyś Herbert, okazał się intelektualnym oszustem. Nastały już inne czasy i inna Polska. Polacy zaczęli też samodzielnie myśleć. Ale historia Gazety Wyborczej nadal jest zakazaną historią, za opowiadanie której można w polskich sądach słono zapłacić. Przekonał się o tym kiedyś Stanisław Remuszko, jej były dziennikarz i autor książki Gazeta Wyborcza, Początki i okolice, który usłyszał w sądzie, że krytyka Adama Michnika jest szkodliwa społecznie. Przekonał się o tym również obecny doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, który został zobligowany do przeprosin Michnika za jego krytykę. Przekonało się o tym wielu innych, że ludzi z Gazety Wyborczej nie wolno krytykować, bo nadal można za to słono zapłacić. Szanowni Państwo, nasze filmy, a także zapowiedzi kolejnych zakazanych historii nagrywamy ze sporym wyprzedzeniem i musimy to zmienić. Teraz zapowiedzi następnego filmu zamieszczamy tylko w opisie pod bieżącym filmem. Nam pozwoli to na większą elastyczność w doborze tematów, a Państwo, mam nadzieję, otrzymacie opowieści historyczne lepiej objaśniające współczesny szalony świat, bo jak stwierdził Cycero, historia jest nauczycielką życia. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.
Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.